Cześć, Paulina. Cześć Aneta, a co robimy teraz? Nam za mało, tak? A bo myśmy były za Tak, poważne i... tak. Bardzo poważne. Za bardzo poważne. No i jak Ej, widać, dobra. tak, Dobra, to ja bym musimy się chciała godzić, że opowiedzieć o przywołać. naszym logo, bo tam są dwie dziewczynki. Jak myślicie, która jestem ja, a która to jest Paulinka? Podpowiem wam, jestem niższa. I mam... Wiesz, no właśnie, bo może by było ale nie będziemy już zmieniać, bo po okularach można było rozpoznać, nie? A właśnie, bo moglibyśmy ci zrobić okulary, to wtedy by było zbyt proste. Tak, tak, to było zbyt proste, bo niechcący zrobiłam się blondynką, jak No to nie właśnie miałam. widać na tym, tylko chodzi o nasze super usta. Ja mam takie rozciągnięte. Mm, nie wiem, jakby to zrobić, żeby one takie No takie duzie są, duzie. są. I zostawiamy temat partnerów na przyszły tydzień? Możemy po tym, jak skończymy nagrywać. Wspaniały partner. Tak. Okej. Bo my z O, Anetką tyle wspaniałych projektów robimy tyle realizujemy. fajnych rzeczy, że szukamy Tak, partnera po pewnego tak. projektu. Jakkolwiek to nie brzmi tajemniczo, ale tak, szukamy partnerów. No myślę, że wspaniali partnerzy już tu nas po prostu sami znajdą. E, No, także jak skończymy, to myślę, że to, co mi się wczoraj udało podziałać. Nie? A to, co wiesz, taki temat, nie no, nawet z dzisiaj, lajtowy temat, ale tak akurat mi dzisiaj przyszło, bo rano z Juksią rozmawiałam i wiesz, i zastanawiałyśmy się właśnie nad tym, w którym momencie, no mam wybór nad tym, jak ja postrzegam siebie, mam wybór na to, jak ja właśnie, no powiedzmy się zachowam w danej sytuacji. No pod warunkiem też, że masz tego świadomość. Tak, to jest trudny temat, bo o ile wiemy, że istnieją szkoły jakieś takie chmurkowe czy domowe, gdzie po prostu dzieciaki uczą się w domu i zdają egzaminy, ale to, z czego rezygnują właśnie w takim nauczaniu, to jest z tego społecznego życia, które jest ważne dla nastolatków. No bo przecież po to jesteśmy, żeby być wśród ludzi, a nie żeby się izolować w domu. Największą wartością dla nas przecież jest to przebywanie wśród osób i my cudowne rzeczy potrafimy zrobić, doświadczać, będąc wśród innych. Więc to jest trudne, to do czego szkolnictwo doprowadziło, że staliśmy się tymi potencjalnymi robotami, bo nas w zasadzie edukują na to, żeby być posłusznym i w tym trybie wykonaj, nie dyskutuj, no bo to jest przygotowywanie do tych później do wykonywania właśnie zawodów, pójścia do pracy. No to jest dobre pytanie, jak w tym wszystkim zostać sobą, ochronić siebie, ale umieć też korzystać z tego, być w tym, czym inni mogą nas obdarować, no bo te koleżanki, koledzy, my wszyscy jesteśmy wspaniałymi istotami i mamy w sobie ogromne potencjały i ta radość wspólnie spędzania czasu, śmiania się, wymyślania jakichś, przecież byłyśmy nastolatkami, byłyśmy dziećmi i wiemy, że w grupie te potencjały się łączą i niesamowite rzeczy się potrafią wydarzyć, co w pojedynkę niekoniecznie mogłoby się wydarzyć, no bo nie ma tych pozostałych potencjałów. I rozumiem, że pytanie jest, jak to zrobić, po to, że ten wybór, wiesz, wybór jest, ale ten wybór nie jest, to jest wybór pomiędzy, bo wybór jest, ale No ale jeżeli na przykład, nie, chodzi mi nawet wiesz o to, że no właśnie, bo to jest trudne pytanie, no bo raczej nastolatkowie nie mają tego wyboru, no bo ktoś za nich decyduje, tak? No, ja tu podniosłam temat Julci, no ona jest powiedzmy świadoma i ja też jestem świadomą mamą, inaczej no, ją wychowuję,
zupełnie inne podejście, ale właśnie przez to, że mam po prostu postrzeganie tej rzeczywistości, w której żyjemy. Natomiast no, gdzie tutaj jest ten wybór? Bo to jest zawsze wybór między... Dla mnie wybór jest, dla mnie wybór jest taki, że no szkoła już na przykład ponadpodstawowa nie jest obowiązkowa, więc wybór jest taki, że jak jest to dla kogoś bardzo trudne, to może z tego zrezygnować. Wyborem są szkoły różne, gdzie może w mniejszym lub większym stopniu się doświadcza tego otoczenia, a także wyborem jest to, że się idzie do tego ula i się uczy funkcjonować w tym ulu. No bo taka szkoła to taki ul. I w tym ulu zarówno są ci nauczyciele, którzy systemowo coś wymagają, bo to, czy im zależy, że to dziecko się coś nauczyło i czy jemu to jest potrzebne, no i też są jakimś elementem w tym całym trybie, w tym systemie. Więc to jest tak jakby, to jest wybór, no że robię to, nie wiem, biorę w tym udział, bo nie wiem, bo mam ochotę, nie wiem, pójść na studia, bo chciałabym coś fajnego studiować, więc muszę, nie wiem, tą szkołę średnią skończyć. Ale to jest jakieś spojrzenie z punktu mnie, bo ja bo ja już nie muszę być w tym liceum, no nie? Tak, no Tego to jest nastolatka, ciekawe. Na pewno lekko który widzi nastolatkowi. absurd przedmiotów, które mu nigdy w życiu się nie przydadzą, absurd podejścia nauczycieli nie, bo nie, tak, bo tak, i potrzeba rozwijania się wśród rówieśników, no bo my się rozwijamy wśród ludzi, to ludzie w nas tak jakby odpalają no to, kim my chcemy być, kim na ten moment jesteśmy, czego my chcemy albo czego my nie chcemy. No tego w pojedynkę raczej sobie nie doświadczymy, bo my idąc do ludzi widzimy to, co nas mierzi, a co nas zachwyca i co chcemy rozwijać. Ludzie są swoistego rodzaju zwierciadłem dla nas, prawda? Czyli tam możemy się przejrzeć w drugim człowieku. No tak, natomiast kwestia tego wyboru faktycznie, no ona jest po prostu wymagająca. To jest chyba dosyć skomplikowane. Wygląda, że jak się z tym, jak się nie popatrzy na to źródło, to potem idąc do pracy, my znowu to odtwarzamy albo to po prostu przyciągamy, no nie, bo dalej jest grupa, bo w pracy też jest grupa. I dlaczego, nie wiem, ja dostaję, czemu mnie wysyłają gdzieś, czemu ja dostaję takie zadania, czemu jestem w takiej grupie ludzi, czemu ja tego doświadczam, czemu jestem właśnie odrzucana. No, fajny temat, bo to tak naprawdę to jest przykład, to jest właśnie to, o czym rozmawiałyśmy w niedzielę, że gdzie jest źródło, bo zawsze jest gdzieś źródło tego, że potem się to odtwarza i dopóki my sobie tego nie odkryjemy, to rzeczywistość będzie nam tylko wyświetlać to, w czym my jesteśmy. Tak, bo to jest jakaś nasza percepcja, czyli my w ten sposób iluzorycznie postrzegamy rzeczywistość, bo bardzo często jest tak, że my widzimy daną sytuację w jakiś właśnie określony sposób poprzez nasze filtry, te, które mamy właśnie w głowie i wzorce zachowań. 5 innych osób, które zobaczyłyby tą samą sytuację, zupełnie miałyby inne postrzeganie, prawda? Niekoniecznie tak jak my. A dodatkowo tam, gdzie dochodzą jeszcze poziom emocjonalny do tego, czyli emocje, prawda? Czyli poza samym spojrzeniem, że ja to widzę tak i tak, dochodzą jeszcze na przykład silne emocje, no to już wiadomo, że jest jakiś wzorzec w nas, który to powoduje. I on zazwyczaj jest w bardzo wczesnym dzieciństwie albo w okresie prenatalnym, prawda? Czyli to jest coś, co zostało tak jakby zaimprintingowane czy zakodowane w naszej podświadomości, a my to tylko tak naprawdę z tamtego poziomu odtwarzamy. No i tak, praca też jest dobrym przykładem, bo chyba wszędzie, gdzie jest hierarchia, gdzie są struktury jakieś, to tam wszędzie mając właśnie różne programy wzorce przetransformowane, no to możemy sobie doświadczać różnych okoliczności. Natomiast ja mam takie pytanie do Ciebie, czy uważasz, no bo ja na przykład osobiście mam tak, że dla mnie zrozumienie, gdzie jest źródło i dlaczego, powoduje, że ja nabieram, jakby zdobywam tą świadomość i za tym idzie kolejny krok, czyli mogę dokonać wyboru, że chcę zmiany.
A dopóki nie jestem czegoś świadoma, czyli wydarzają się rzeczy w moim życiu, no nie mogę, no mogę powiedzieć, że chcę inaczej. Ale ja osobiście mam tak, że bez zrozumienia trudno mi dokonać wyboru, no bo nawet nie wiem, jak chcę, żeby było i nie wiem, co chcę, żeby się zmieniło. I bardzo często, nawet chcąc zmienić to, co powierzchownie widzę, czy tak w przeszłości było to, co powierzchownie widziałam, niekoniecznie zmieniało to właśnie to przekonanie, czy ten wzorzec, czy ten program, który był w podświadomości, bo zabierałam ten program w inne przestrzenie i doświadczałam dokładnie tego samego. Wiesz co, może dobrym przykładem będzie nasza sesja niedzielna. Nie wiem, czy pamiętasz, miałyśmy taką nastolatkę na sesji, która pracowała z tematem, że no to jest, widzisz, to jest na tapecie to, czego doświadczają nastolatkowie w szkole. Przyszła z tematem, że jak ona jak nie ma w niej ruchu do rówieśników, to może to wtedy jej życie, to społeczne nie istnieje, tak jakby ci rówieśnicy jej nie widzą i nie ma interakcji. Tak. I pamiętasz tą naszą sesję wspólną. I tam pytałyśmy o to źródło, myśmy dochodziły do tego, co spowodowało, że ta dziewczynka odtwarzała coś takiego, że ona musiała cały czas wykonywać ten ruch do koleżanek, być tą inicjatorką wszystkich spotkań, bo inaczej oni jej nie widzieli. I ona nie rozumiała dlaczego, jak ona czegoś nie robi, to ona dla nich nie istnieje. I tam się pojawił ten temat, że jej mama w relacji z jej tatą, ona inicjowała wszystko. Jak ona nie inicjowała, to nie było w ogóle życia rodzinnego. Dobrze to pamiętam? Inicjowała tych działań, no to była niewidzialna dla ojca. Ona tak jakby siłowo musiała wszystko wywalczyć w tej relacji i dziecko miało tylko jedyny wzorzec bycia po prostu i uczestniczenia, prawda, w jakimś życiu społecznym. Czy miała wzorzec, że żeby być widzianą, no to musi to wywalczyć. Tak, ale to była bo ja chcę to dobrze wytłumaczyć. Tam była relacja rodziców. Mama, żeby cokolwiek działo się w życiu rodzinnym, O tym wiem, dziewczynka, która miała 2, 3, 4, 5 latek, ona cały czas wiedziała, że mama jest inicjatorką i że w tacie nie ma żadnego ruchu, żeby zabrać na wycieczkę, do kina, na sanki, na lody. To wszystko szło ze strony mamy i ta dziewczynka sobie tak jakby sobie to sczytała, że żeby zaistnieć i być w tym świecie rówieśników, ona musi inicjować, tak jak mama. To jest taki przykład, chcemy dać Wam przykład, jak wiele naszych doświadczeń właśnie wynika z tego dzieciństwa. To jest przykład akurat dzieciństwa. Tych najmłodszych lat, gdzie ta dziewczynka obserwując rodziców, czego się ona nauczyła i co potem w tym nastoletnim życiu, i nie tylko nastoletnim, dla niej to było normalne, że ja muszę inicjować wszystko, żeby cokolwiek się działo, bo jak ja nic inicjuję, to mnie nikt nie widzi. Tak, dlatego ona nie znała innego wzorca zachowania, tak? To był wzorzec, który jej się cały czas zapisywał, prawda, w jej mózgu w podświadomości. Więc to był jedyny wzorzec, tak, który ona znała, jeżeli chodzi o relacje. Więc w każdej relacji ona, obserwując rodziców, dokładnie postępowała jak mama, czyli musiała zainicjować te działania, ale inicjowanie tych działań właśnie było poprzez siłowe wymuszenie, a nie poprzez prawdę o niej i tym, kim ona jest. To może też wyjaśnijmy sobie dalej dla osób, które by to interesowało, jak w ogóle z tym można pracować. No bo znalezienie źródła to jest bardzo ważne, to jest tak jakby połowa sukcesu. Dla niektórych uświadomienie to jest cały sukces, bo potrafi sobie to samemu przetransformować. Ale co by było, gdyby o odkryciu, to już pytanie do Ciebie, jak mogłabyś to wyjaśnić? Po odkryciu źródła, że to wynika z tego i taki nie wiem, czy nastolatka, czy osoba dorosła odkrywa, okej, to jak ja byłam dzieckiem, to ja tego się nauczyłam, co ta osoba może zrobić dalej, żeby to się więcej już w jej życiu nie odtwarzało? Co byś zaproponowała? Co zwyczajnie? Tak.
jest takie ciekawe, bo to znowu zależy. No, każdy z nas jest inny i czegoś innego potrzebuje. Metod, którymi można pracować już na kolejnych etapach jest bardzo dużo. No, dla mnie osobiście, no, zawsze mówię przez pryzmat siebie, więc mogę podzielić się swoim doświadczeniem. I na pewno tutaj nam się nie uda, bo taka ciekawostka, ja przez cały okres wzrastania, poszukiwania siebie skorzystałam z 150 różnych sławnych, mniej sławnych osób, bo je kiedyś ostatnio policzyłam, naprawdę całe 150 osób, o których byłam na sesjach, gdzie właśnie odkrywać, poszukiwać siebie, transformować rzeczy, to były właśnie wszystko osoby, za którymi stały bardzo różne metody. No i każda z tych metod jest, prawda, dla każdego i ja myślę, że trzeba podążać za sercem i za intuicją. No niemniej jednak tak po ludzku, to co ja na przykład obserwuję i jak działa, to wszystko zależy od tego, jak mocny był ten wzorzec. Jeżeli to był wzorzec tak mocno jakby zakodowany i to samo uświadomienie nie zawsze pomoże, u jednych tak, ale u innych nie, żeby zaszła zmiana w materii, no bo ona mogła zajść na poziomie energetycznym, ale żeby zaszła w materii zmiana, no to trzeba powtórzeń, to żeby te powtórzenia robić, no to najprościej trzeba może wyobrazić sobie rzeczywistość, jaką chce się zastać, czyli jak ja bym chciała doświadczać teraz, wiedząc to, co wiem, jak ja bym chciała tej rzeczywistości jakby doświadczać, czyli na przykładzie tej nastolatki, czyli jak ja bym chciała, żeby moja rzeczywistość wyglądała, tak? I teraz, no, dla każdego to będzie coś innego. No i jeżeli już wiemy i mamy to powiedzmy jakoś zdefiniowane, jak chcemy, żeby ta rzeczywistość wyglądała, no to teraz jest seria powtórzeń. No i tutaj się kłaniają różne metody, tak? No bo uświadomienie to jest jedno, ale tak, jeżeli jest na przykład w naszym ciele uwięzionych bardzo dużo emocji, no to tutaj można pracować na przykład kodem emocji, tak? Jest taka metoda Bradley Nelson, jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę przekręcić nazwiska, bardzo skuteczna, pomocna w uwalnianiu emocji z ciała, no bo one też jakby powodują, że zachowujemy się w określony sposób. Tych metod naprawdę jest całe mnóstwo i myślę, że my po drodze będziemy się z Wami tutaj dzielić. Ja myślę, że Anetka tu świetnie też dopowie, ponieważ no, u mnie wszystko się jakoś tak czasami powoli, ale na tym planie powiedzmy ludzkim szybko wydarza. I to jest właśnie na dzisiaj nie umiałabym znaleźć jednej metody, bo tak jak powiedziałam, bo jej po prostu nie ma. To jest to, co się sercem czuje. Jeżeli zaufa się sobie, no to nasza intuicja, nasza dusza poprowadzi nas do właściwej osoby, do właściwego miejsca, do właściwej przestrzeni, żebyśmy mogli po prostu przetransformować. Ale tak, bardzo często byłam obserwatorem zarówno w swoim życiu, jak i w życiu bliskich mi ludzi, że sama świadomość spowodowała przetransformowanie wzorca. Czyli zwolnienie takiego mózgu. Tak. Czasami sama świadomość, to zależy od osoby. Jak ktoś jest w rozwoju i potrafi sobie, jak wie, jak to wszystko działa, to naprawdę sama świadomość często już poprowadzi osobę w tym procesie, bo to jest jakiś proces. Ale jeżeli ktoś zaczyna pracować i odkrywać siebie, poznawać siebie, to tak jak ja się mogę nawet podzielić z mojego doświadczenia, jak pracuję z klientami, to te metody, one same przychodzą, bo tych metod jest, tak jak Monika powiedziała, ich jest pierdziliard, bo jest ich mnóstwo, my znamy bardzo dużo z tych metod, ale to się po prostu pojawia w trakcie sesji, co będzie najlepsze dla osoby i tak też pracujemy, że przychodzi po prostu narzędzie, które będzie najlepsze, żeby przetransformować ten wzorzec, ten program, bo my tutaj mówimy o pracy z tymi programami, to jest w nas imprintingowane i nam zwyczajnie utrudnia życie. Tak jak przykład tej nastolatki, która miała dość być inicjatorką, było to dla niej męczące. Ale głównie jest to tak, żeby tak pokazać mniej więcej, jakie to może być, to dużo się pracuje z podświadomością, dużo się pracuje z przekonaniami, ale też, wiecie, to jest to stanowisko mojej wolnej woli, że ja tak dalej nie chcę. To jest bardzo ważne.
to jest to, co powiedziałaś, i to jak ja bym chciała, żeby było inaczej, ale zanim ja podejmę decyzję, albo wyobrażę sobie, albo poczuję to, jak ja bym chciała inaczej, to jest ta decyzja, no nie, to ja już wiem, że to z tego wynika, ja tak nie chcę. Ja bym chciała, żeby było tak, że ja inicjuję spotkania, ale jestem dla innych też atrakcyjna. Niech te koleżanki przyjdą do mnie i powiedzą, nie wiem, hej Kasia, idziemy dzisiaj gdzieś tam, idziesz z nami? Ale to musi wyjść z nas, to się samo nie zadzieje. My musimy powiedzieć, hej programie, sio, w skrócie. I to też jest takie ciekawe, że nas doprowadziła tutaj. Szukamy najprostszych i najlepszych rozwiązań. Mamy również swoje autorskie rozwiązania z Anetką. Naprawdę szukamy najprostszych, najlepszych, bo w tej prostocie jest siła, to umysł komplikuje i umysł szuka. Po prostu on szuka trudnych, skomplikowanych rozwiązań. Naprawdę wiem i mówię to z ręką na sercu, bo większość mojej drogi dokładnie tak szukałam. Trudnych, skomplikowanych, bo im bardziej się umączę, tym większa wartość tam będzie. No dzisiaj wiem, że to nie tamtędy droga i w tych najprostszych rozwiązaniach jest moc i jest siła, ale żeby je dostrzec, no to bardzo często jest potrzeba wsparcia właśnie z zewnątrz, bo my sami bardzo często nie widzimy tych rozwiązań. One po prostu są. To nie jest tak, że ich nie ma. One są przed naszymi oczami, tylko my po prostu ich nie możemy dostrzec. Tak, to nawet taki nasz case, że są tematy, które sobie samodzielnie szukamy i rozkminiamy, ale są tematy, które się po prostu nie da bez drugiej osoby zobaczyć. Po prostu stoi się przed czymś, się tego nie widzi, a osoba z boku mówi, ej, ale to chodzi o to. Nie no, serio, jak ty to zobaczyłaś? No po prostu, że ta osoba towarzysząca pewne rzeczy my mamy nie zobaczyć, bo to jest jakiegoś swoistego rodzaju ochrona. Ja tak pokazuję, ochrona. Coś, jakaś biologia chce nas ochronić, jakieś doświadczenie, czasem jest od rodu, że to się ma po prostu, to ma się cały czas odtwarzać, bo to według biologii, czy nie wiem, jakiegoś rodu, czy nawet jakiejś tam inkarnacji, to jest takie, że ojej, tam nie wchodzimy, bo się sparzymy. No ale to było, ale dla mnie dzisiaj to w ogóle nie ma znaczenia, mnie to blokuje, więc ja nie chcę tak żyć i dlatego ta osoba z boku, która to widzi, jest często bardzo pomocna i my same korzystamy z własnej pomocy osób innych, bo tak jest szybciej, łatwiej. W skrócie, no nie? Żeby sobie upraszczać to życie naprawdę, bo to jest życie, ten człowiek jest spokojniejszy i ja mam takie wrażenie, że jest szczęśliwszy. A uwierzcie, moje życie było jednym wielkim chaosem, naprawdę jednym wielkim chaosem. Może ja się podzielę, Anetka, tutaj, bo jak tak pięknie mówimy, o historii naszego poznania. O dziś. O. Tak. Dobra. To mówi, ty czy ja? Wiecie, to żebyście zobaczyły, że przeszłyśmy określoną drogę do miejsca, w którym jesteśmy i że ona naprawdę ja myślę, że tutaj z całym sercem powiem, że dotarłam w takim czasie, dlatego że sobie wzajemnie towarzyszyłyśmy z Anetką, bo myślę, że w takim czasie po prostu nie udałoby się to, nie ujmując oczywiście po drodze tym wszystkim 150 osobom i całej reszcie, która również mnie wspierała w tym, żebym dotarła do tego miejsca i tak wspaniale, pięknie wzrosła. Natomiast miejsce, w którym byłyśmy, naprawdę tak, ja myślę, że Anetka to świetnie przedstawi. Właśnie to jest, myślę, Anetka, że to jest bardzo istotne, dlatego że bardzo często spotykamy się z tym, że widzimy, że ktoś jest w jakimś miejscu i bo jemu tak lekko, bo jemu to... Nie, to wcale tak nie jest. Każdy gdzieś w jakimś momencie startował z jakiegoś poziomu i droga była różna, wyboista, potykałyśmy się, po drodze upadałyśmy, ale wstawałyśmy, mając ten support i wsparcie wzajemne, mogłyśmy dzisiaj tutaj dotrzeć, więc my poznałyśmy się, myślę, jakieś 12 albo 11 lat temu. No, ja już przestałam liczyć, ale jakoś tak, nie wiem, miałyśmy... Tak, tu po ludzku na tej linii czasu właśnie tego ziemskiego, to jakieś 11 lat. Po powiekach naszych córek my możemy odgadnąć, ile to lat temu było, ale kilkanaście na pewno. 11. Tak, i poznałyśmy się, bo nasze córki jechały na ten sam obóz narciarski i było spotkanie rodziców i siedziałyśmy w stoliczkach obok siebie. Ja to po to mówię, żeby pokazać, w jakim miejscu myśmy były. Jak myśmy miałyśmy
spojrzenie na świat, jak oceniałyśmy rzeczywistość, bo to jest o tym. Ja tak sobie siedziałam i siedziała obok mnie pani w czarnych włosach, po pupkę, miała takie złote breloki, złote portfele i tam tak się walało, to wszystko takie złote i tak siedziała i tak się rozglądała i tak się uśmiechała. I taka pierwsza moja myśl, nie wiem czemu przyszła do mnie taka myśl, kurwa, kto zrobił to dziecko? Ja nie wiem czemu do mnie takiego przyszło, ale A ja dla mnie wtedy Paulinka po prostu była dla mnie sama jak dziecko. Ona wyglądała jak ze złotymi bryloczkami przyszła taka dziewczynka i ona jest matką, kto jej zrobił dziecko? W ogóle jak ktoś mógł jej zrobić dziecko? To byłam ja, naprawdę. Kilkanaście lat temu ja potrafiłam tak oceniać sytuację, ale to teraz zobaczycie, co ona pomyśla o mnie. Dajesz. tak, tak. Myślę, że było bardzo interesujące i faktycznie w takim miejscu byłam. Jeszcze dopowiem, żebyście wiedziały, dzisiaj jak słuchałyście naszego pierwszego wydarzenia, czy nagrania, to tam się podzieliłam listem, który napisała do mnie córka, więc możecie zobaczyć, jaką fantastyczną mam relację z Julcią. I Julcia to jest moja córka, a Anetka ma tożsamą, równie wspaniałą relację ze swoją córką. A miejsce, w którym ja się tam znalazłam, właśnie te kilkanaście lat temu z Julką, to była chęć tego, żeby Julcia spełniała moje wszelkie ambicje, których ja jako sportowiec nie mogłam spełnić. Więc Julcia, która jest duszą artysty, została przymuszona tak delikatnie do tego, że ma teraz jeździć na nartach i ma spełniać moje ambicje. I właśnie tak, to myślę, że to jest istotne, żeby tu powiedzieć właśnie i poruszyć ten aspekt. Więc zobaczcie nawet na tym przykładzie, jaka jest droga od momentu, w którym jest presja i oczekiwanie wobec tego dziecka, czyli taka świadomość moja była, nie inna, do momentu, w którym jest pełnia prawdy, autentyczności i wspaniałej, bezwarunkowej miłości. I teraz tak, cała moja głowa chodziła dookoła, czyli po prostu szczytywałam sobie przestrzeń, bo wyszukiwałam kogoś, z kimś już jak wypchnęłam to dziecko na ten obóz, to żeby może na tym obozie po prostu z kimś mieć tam porozmawiać, napić się, bo to był taki czas. No i widzę, padło na Anetkę, aczkolwiek pierwsza moja myśl była po prostu, że ma taki kij w dupie, grzywka, tak, ja już nie pamiętam twojego nawet koloru włosów, ale taka była wysztywniona, taka pani dyrektor przyszła po prostu, taka, wiecie, taki prawdziwy koziorożec strzelający ósemka numerologiczna do tego po prostu w tym całym swoim, no nie chcę powiedzieć negatywie, ale w tym drugim powiedzmy biegunie i po prostu tak patrzyłam sobie, dobry, tak pani ważna, dobra kandydatka, ale kij w dupie ma taki. Tak, także to była a propos osądu, oceny i tak właśnie zawarłyśmy tą wspaniałą, piękną znajomość, która trwa już tyle lat. Słuchajcie, tak przestrzeń zadziałała, że pomimo, że żeśmy sobie pomyślały tak o sobie dość ciekawie, znaczy dość nieciekawie, żeby zawrzeć znajomość, ale tak przestrzeń zadziałała, że byłyśmy jedynymi mamami na tym obozie i miałyśmy pokoje obok siebie, więc czy chcąc, czy nie chcąc, żeśmy zaczęły ze sobą współpracować i okazało się, że całkiem fajna ta Paulina. No i również Anetka całkiem jest fajna, naprawdę. Także Czasem uwalniały działa przestrzeń. Ale to też jest fajny temat, jak działa czasem przestrzeń, jak trzeba właśnie się gdzieś tam oddać temu, co nam jest tam gdzieś przeznaczone, bo to, że nasze ścieżki miały się połączyć, to jest oczywiste, to musiałyśmy się na to gdzieś wcześniej umówić, ale to jest jakiś kolejny inny temat. 33, zobaczyłam to, już jest 37, czytam czas, jaki jesteśmy już na antenie, bo przecież my jesteśmy na antenie. Nadajemy tam, wysyłamy tą wspaniałą naszą częstotliwość, kto się będzie umiał do tego radia dostroić, nie? To tak jak rozmawiałyśmy ostatnio o strojeniu, dawniej, nie wiem, czy wy pamiętacie, mi cały czas się taki obraz pojawia, to w każdym aspekcie naszego życia, żeby się dostrajać do określonych częstotliwości, że do pewnych mamy dostęp, do pewnych nie, no to pojawiają się cały czas radio i dawniej jak się chciało nastroić radio, to było takie pokrętło i stroiło się na określoną częstotliwość, na przykład 93 i wtedy ta po prostu fala wysyłana, odbierana powodowała, że mogliśmy określone radio usłyszeć. No ale na tym 93 no nie mogliśmy słuchać i słyszeć radia na przykład z częstotliwości 100. No i to jest właśnie całe nasze życie, tak jak jesteśmy właśnie tutaj uwarunkowani częstotliwościami.
Ale to myślę, że to na następny temat, bo to jest na następne nagranie, bo to jest fantastyczny temat. Super. To jest rewelacyjny temat, on jest tak lekki, ale to też chcę tylko dopowiedzieć, że jeżeli wy tutaj jesteście w tej 34 minucie z nami, to znaczy, że my jesteśmy na tej częstotliwości co wy. Także to pokrętło, co żeście sobie ustawiły, nie wiem, na tym YouTubie czy gdzieś tam, to my z wami rezonujemy, i wy z nami rezonujecie. Także podobne przyciąga podobne i nie ma przypadków. No, a to też temat do obgadania. No to dobrze, to w takim razie. No co, dziękujemy, że posiedziałyście z nami na tej wspaniałej chmurce, bo my tutaj lubimy sobie siedzieć na tych chmurkach. Widzę, że nam Jose zmienił kółeczka na jakieś kwadraty. No dziękujemy, dawno nie byłam kwadratowa. A kiedy ostatnio byłaś? Tak, Tak, nie byłam kwadratowa. A kiedy ostatnio byłaś? no nie wiem, Wciąż. dlatego mówię, że dawno. No. No i zakończając, także kochani, macie pytania, macie tematy, jesteśmy. Piszcie, dzwońcie, Piszcie. komentujcie. Tak. Komentujcie, piszcie, co myślicie, co byście chcieli. Jesteśmy. Jesteśmy jako skarbnica i to trzeba wszystko wziąć w tym czasie podzielić. Ja nie chcę, żeby to zostało tylko ze mną. Nie, bo to jest bardzo męczące, wiesz, mam 12 lat zdobywania wiedzy, no chcemy się tym dzielić w zasadzie całe życie naszego doświadczenia, ale pamiętajcie, to jest też to, jeszcze tak na koniec a propos częstotliwości, to jest tym, co się dzielimy, to jest przede wszystkim to, ile nam się udało przetransformować, czyli te programy stare, które zostały zastąpione nowymi, albo brakiem programów i to właśnie tą lekkością naprawdę bardzo często przebywając w obecności nas, ludzie doświadczają różnych magicznych rzeczy, łącznie z tym, że bardzo szybko się transformują programy. Także zapraszamy wszystkich, jeżeli naprawdę chcecie żyć lekko, ale nawet jeżeli dzisiaj nie wiecie, że to jest możliwe, ograniczają Was nieuświadomione programy, to my tutaj zapraszamy. Wszystko sprawimy, że wszystko będzie jasne, czyste, klarowne. Tak, do zrozumienia. Zapraszamy. I słońce wyszło. Ja normalnie widzę słońce. Dobra, to słuchajcie, ja idę na to słońce, idę się trochę powygrzewać, doenergetyzować. Tak jest. No dobrze, bo śpi. Chyba dobrze mu ta częstotliwość tam wpływa na niego. Także tak, Anetka, wspaniałości dla wszystkich życzymy. Bawimy się słońcem, pięknego dnia i do następnego razu. Dzięki, że jesteście. Pa, pa. Pa.